I moi drodzy, jeżeli ktoś myślał, że obecne czasy i obecna sytuacja w Tibi to nie jest pisząca się historia, którą będziemy opowiadać latami, to się mylicie. Zapraszam do filmu, usiądź wygodnie i ugotuj swój ulubiony rosołek. Halo, halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny dzień na froncie, kolejne dni wojny na bonie i coraz ciekawsze rzeczy do nas dochodzą. Dzisiaj program będzie skupiony na obecnej sytuacji w Tibi, czyli rozpoczął się Bewitched Event, dzięki któremu mamy podniesionego expa na 10 dni, na każdym kroku są double expy. Nie wiem jak Cipsoft to wymyślił, ale według mnie troszkę jest to broken. Oczywiście, na samym początku chciałbym podziękować wszystkim za wbicie 10 000 subskrypcji na kanale YouTube. Dziękuję bardzo. Jestem wam bardzo wdzięczny za to. Mam nadzieję, że jeszcze szybciej uda się dobić tą 2 z przodu. Po to właśnie lecimy. Również dziękuję wszystkim wspierającym ten kanał. Dziękuję za tą cegiełkę, którą dorzucacie do rozwoju tej platformy. No i nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć, że lecimy z tematem. Na początku chciałbym tylko wyjaśnić, na czym polega ten Bewitched Event. Chodzi o to, żeby cały świat wrzucał do kotła różne tam itemaski, jakie są potrzebne. No i generalnie nagroda dla świata jest taka, że w przypadku, kiedy świat podołał wrzucaniu 200 składników co 8 godzin przez 4 dni, przez kolejne 10 dni będzie można cieszyć się o 50% większą ilością expa za zabicie każdego potwora. No i dzisiaj, jak nagrywam ten film 26 czerwca, jest już drugi dzień Bewitcheda, wczoraj był pierwszy dzień Bewitcheda. No i teraz sytuacja wygląda taka, jak wiecie, wczoraj była niedziela, czyli ostatni double exp dzień, jeżeli chodzi o ten świat, na który przetransferował się Dejar. No i oczywiście tamten świat również zrobił Bewitched Event, czyli jakie miał prawdopodobnie boosty Dejar. Na pewno miał odpalone boosty, gdy exp. Na pewno miał premium staminę. Prawdopodobnie miał preje na expa. Do tego Bewitched Event i do tego stary jeszcze double exp. Zobaczcie ile to jest stary mocniejszy od OTS-a. Ale zobaczmy sobie w takim razie, co on tutaj przygmocił. Zobaczmy sobie pana Dejara. Dejar. Spójrzmy sobie na experience. No i dnia 25 czerwca wbił 1 236 763 221 expa. Jest to pierwszy raz coś takiego widzę, moi drodzy. Generalnie moja postać tutaj strojny, możecie zobaczyć. Ja mam total expa wbitego 5 miliardów. Ja to wbijałem solo przez ponad 2 lata. Wiadomo, nie na tej postaci zmieniałem, ale od 48 levela zaczynałem grać Knightem. Dzisiaj mam po 2,5 roku 682 level. No i chłop jedną piątą mojego całego expa wbił sobie w jeden dzień. Co najzabawniejsze, przez 14 godzin był dostępny. Jakbyście chcieli skorzystać jak najbardziej z dubla, tutaj macie bardzo dobrą odpowiedź. Zawsze najlepiej naśladować tych ludzi, którzy są wyżej. Czyli jeżeli jest ostatni dzień dubla, grasz jak najwięcej, palisz jak najwięcej staminy, odpalasz jak najwięcej boost, ponieważ jeżeli byś w sobotę sobie poszedł na double expa i się stary tak wypruł, no to w niedzielę, w ten ostatni dzień musiałbyś regenerować tą staminę, no i to by nie oddało. Tutaj w ostatni dzień dubla sobie właśnie dosyć mocno podekspił. Możemy zobaczyć, że na 2300 levelu wbił 4 poziomy. Człowiek, kosmos. Jeszcze raz przypomnę, ponad miliard tego expa w jeden dzień. Zobaczmy sobie, jak to wygląda u naszego Polaka rodaka Bobencjusza. Mamy tutaj 181 milionów. No i tutaj ten average, chociaż taki troszkę podwyższony, muszę powiedzieć, bo wcześniej tutaj było 145, 140 oraz 156 milionów. Tutaj był delikatny spadek na 139. No ale możemy zauważyć od tych 2 dni delikatny wzrost expa dziennego, więc nawet jeżeli sobie zobaczymy, że tutaj wbił 180 milionów, no to można powiedzieć,
zauważyć, że Dejar zrobił sobie przewagę miliarda expa w jeden dzień, nawet delikatnie ponad. Ktoś śmiesznie wyliczył, że jeżeli by tyle expa wbijał Dejar codziennie, to za 2 tygodnie już byłby top 1, ale wiadomo, no jest to oczywiście na ten moment niemożliwe, chociaż patrząc na te Bewitchedy, zobaczcie, Bewitched kończy się prawdopodobnie we wtorek 4 lipca. A co się dzieje 7 lipca? Double Exp i weekend, więc tutaj no event goni, expa goni, no coraz więcej dni na jakichś boostach i eventach niż zwykłego expa. W ciekawą stronę zmierza Tibia. Dla ciekawostki jeszcze wam pokażę jedną rzecz, ponieważ mamy tutaj świat Quintera, jeżeli chodzi o Dejara, a możemy zauważyć, że na stronie tibia.com mamy napisane, że już przetransferował się na Ferobra, czyli na swój wcześniejszy świat, czyli jest to, o czym mówiłem. Zrobił transfer za 750 TC na świat, gdzie był Double Exp Event, potem wrócił na ten swój stary świat, na co musiał wydać, moi drodzy, 2250 Tibia Coinów. Mnożąc to razy 4, jako cała ekipa wychodzi równo 9000 Tibia Coinów. Poświęcili na to, żeby 3 dni sobie bardziej podekspić. Jak widać tutaj sianko nie gra roli, palą te teceki jak pojebany, no a Cipsoft oczywiście zaciera rączki. Zerkając jeszcze na grafikę, którą przygotował jeden z widzów, już zaktualizowaną na dzień 26 czerwca roku 2023, dzięki stary, możemy zauważyć, że Dejar Team wbił prawie 32 miliardy expa przez ostatnie 30 dni. I możemy tutaj zauważyć, że 9 miliardów wbił właśnie Dejar i 9 miliardów wbił JoJo Godline. Zastanawia mnie, dlaczego te dwie postacie, czyli Dejaja i drugi JoJo, mają o tyle mniej expa, czy oni mają tutaj, czy to są jeden main Dejara i drugi main JoJo'a, to je kierują, a tamte dwa to są takie jakieś na doczepkę, czy o co chodzi, ale można zauważyć właśnie taką sytuację. Przy okazji możemy zobaczyć, że przez ostatnie 30 dni właśnie Team Hunt Bobka wkleił się na 3. miejsce, bo w ostatnim filmie, jak to omawialiśmy, był na 4. miejscu. Ale również możemy u Bobka w teamie zauważyć, że tutaj właśnie Bobek najwięcej tego expa zyskuje, prawdopodobnie gdzieś tam sobie najwięcej korzysta z tych bonusów, które daje Tibia. Nie wiem, czy to jest stamina potion więcej, czy to jest jeden boost więcej, czy ma tylko on preja na expa odpalonego. Któryś boost tam musi być jakoś mocniej dokładany, z tego względu, że Bobek ma najwięcej expa. Potem jest Gorąca, gdzie u nich jest różnica nie aż tak bardzo duża, ale jest. No i potem poniżej 4 miliardów mamy Negiego, który ma 3,5 miliarda oraz Bagatela 4 miliardy. Angel. No i zerkając jeszcze na jedną grafikę, ale tutaj już mamy więcej tych Team Huntów topowych. Jeżeli chodzi o Tibijkę, możemy zauważyć, że pomiędzy miejscem 1 a 11 jest różnica expa 28 miliardów, a pomiędzy pierwszym Team Huntem a drugim jest to już 11 miliardów. No tutaj, no Dejar chyba sobie za bardzo wziął to za ambicje i poleciał z tym levelem jak rakieta Elona Muska w górę. Aczkolwiek widać tutaj, że no nawet patrząc na te 2. miejsce i 10. miejsce, no to aż tak bardzo te słupki się nie różnią. Tak naprawdę te słupki zaczynają się różnić pomiędzy 1. miejscem a ostatnim, bo ostatnie ma tutaj 5,3 miliarda, gdzie potem jest przeskok na 10, czyli praktycznie 100% więcej wbijają. No i tutaj między drugim a pierwszym, no to tutaj jest 49,6% również różnicy. Taka moja mała dygresja, jeżeli ktoś wam powie, że Tibia nie jest pay to win, pokażcie ten film, pokażcie tą grafikę. Myślę, że wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. No i mam nadzieję, że również rozwieje wasze wątpliwości, co macie robić z czasem od godziny 10 do 16. Zapraszam na moje streamy na Twitcha, oczywiście nickname strojny. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpadniesz, przybijesz tą wirtualną 5, stary,
Może masz jakieś pytanie co do wojny, co do Tibi, co do Knighta, bo na tym w sumie się najbardziej znam, jeżeli już mam powiedzieć, że się na czymś znam, bo nie czuję się jakimś specjalistą, ale zawsze mogę jakoś bardziej pomóc dla osoby, która powraca do gry czy coś, także od 10 do 16 zapraszam. Oczywiście dziękuję za obejrzenie materiału, jeżeli dotrwałeś do tego miejsca, zostaw pod swoim komentarzem dopisek z hashtagiem strojny, no i lecę na Fajrant. Z tej strony strojny Max Tibianko. Mówię jak jest. Piwnica Karli.